To jest droga na Chicago. Dzisiaj plan jest taki, żeby się przedostać do Chicago i zobaczyć Jackowo. 5 dolków. O kurde, zaraz ja wam pokażę, jak to wygląda. Amerykański dream. To jest, moi drodzy, amerykański. Witam serdecznie, moi drodzy, w jakimś setnym odcinku ze Stanów. Jesteśmy w trasie, opuszczamy Detroit, opuszczam moich znajomych Romka i Janie. Bardzo dziękuję za gościnę i spędzony czas i chwilę wytchnienia. Grand Traverse Pie. Tutaj moi znajomi, a my sobie, moi drodzy, szanowni widzowie, idziemy właśnie tutaj. To jest droga na Chicago. Dzisiaj plan jest taki, żeby się przedostać do Chicago i zobaczyć Jackowo. No więc łapeczka, komentarz i rzecz jasna poczta sandałowa, moi drodzy, żeby dobrze się wiodło. A tam jest dość ciekawy ten ziomek bezdomny, stoi i zatrzymuje na tym samochody, no i zbiera daninę. Dzisiaj otwarcie łamie prawo, tylko motocykle, samochody silnikowe, ale staję, bo tutaj jest miejsce, żeby stanąć. Więc ja sobie tutaj staję i tutaj normalnie sobie kulturalnie łapię stopa. Bez pośpiechu, na luzie. Kurczę, przy autostradzie winogrono. Nie byłbym sobą, jakbym nie spróbował. Ale słodkie. Wino można pędzić. Słuchajcie, gadu, ale Romek powiedział mi o nowym sposobie wyłudzania pieniędzy, między innymi w dużych miastach Europy. Niesamowita sprawa. Mówię wam od razu dzisiaj, jak usłyszałem to, bo to jest dość ciekawa sytuacja. Wyobraźcie sobie, że jesteście w Rzymie, podchodzi do was babka i mówi, i wręcza wam zdjęcie z Polaroida i mówi: o, proszę pana, przepraszam, bo ja właśnie przypadkowo zrobiłam panu zdjęcie takie Polaroidem, że klikasz i ono już wychodzi gotowe. O co chodzi? Oni tam naklejają taką naklejkę NFC, którą programują, żeby ściągała, dzięki Paweł, Mordulo, żeby ściągała opłatę od razu, jak się zbliży do twojego portfela z twojej karty kredytowej. Uważajcie na to. No i Romek mówi, że taką właśnie w Rzymie dostał kartę od Chinki, młodej Chinki. Wyobrażacie sobie? Chińczycy takie rzeczy kombinują. Oczywiście nie można generalizować, bo Chińczycy naprawdę przyjemni, uczciwi ludzie, ale no po Chińczyku bym się nie spodziewał, że takie bajery, szmery. A widzicie? Takie rzeczy. Uważajcie na to i nie wierzcie, jak ktoś coś wam daje takiego, nie? Oczy szeroko otwarte. Nowe sposoby wyłudzania. Dobra, jedziemy do Chicago. Ogólnie możliwe, że wystąpię w polskim radiu w Chicago, więc proszę nastawić odbiorniki. Jeszcze zanim złapię, to tutaj bezdomni głównie sobie, wiecie, rezydują. No i na przykład piją sobie takie buteleczki Platinum 7 times, 7 razy destylowana, czysta, mocna, 40% USA. Takie wariactwo. Nie pijemy takich rzeczy. Dobra, łapiemy. Łapiemy Pawłów. Udało się złapać bardzo szybko. 3 minuty. I am on my way to your house. I picked up a Polish hitchhiker. Do you mind if I bring him to your house while I'm there, or I could also like leave him at the gas station? Jeremy pojechał do mamy. Do mamy pojechał i odwiedzić brata. Brat w pracy i Jeremy dzwoni do brata i mówi: ty, bracie, ogólnie zabrałem autostopowicza. Dzięki, Paweł. Co to są za w ogóle silniki? Zabrałem autostopowicza. No i czy nie masz nic przeciwko, żebym go zabrał do mamy naszej i tam do twoich dzieci? No i on mówi, że nie mam nic przeciwko, ale zadzwoń do mamy. No i mama mówi: o, coś tam kręci nosem. Ja mówię: Jeremy,
na spokojnie. Ja mówię, ja tu zostanę, chodzi o to, żeby w życiu czuć komfort. Jeżeli oni nie czują się komfortowo z tym, że ja do was przyjadę na te pół godzinki, no to ja tutaj wolę zostać. Nie ma co robić presji. No a chodzi o to, że Jeremy jedzie prosto do Chicago. No ale dobra, Jeremy pojechał na pół godzinki, ja idę łapać, jak nie złapię, no to po prostu Jeremy mnie zabierze, a jak złapię, no to pojadę, no, z kimś innym. Ale przyznam szczerze, że coraz lepiej mi idzie z tym angielskim. Tutaj cena za galon 3,19, prawie 3,20, a na innych stacjach 2,90. Różnica 30 centów. To dużo. Dobra, idę tutaj, stanę, ale tutaj taka, powiedziałbym, taki ruch, no tak słaby ruch. Lipa. Chyba będę jechać z Jeremy. Patrz, jaka droga rozwalona. No ale to i w Polsce są rozwalone drogi i dobre drogi. W Stanach fajne jest to, że masz te międzystanowe drogi i tutaj ciężko jest się zgubić, bo masz tak, masz na zachód, masz na wschód, tutaj zjazd i lecisz w tamtą stronę, no więc to jest przyjemne, bo nawet bez mapy możesz sobie spokojnie ogarnąć, w którą stronę masz jechać i w którą drogę masz skręcić. Na Jeremiego czekałem 3 minuty, taki zdziwiony, mówi, co ty, brachu, tutaj robisz, ty? A myślałem, że wąż leży na glebie, a to jakiś od wieszaka. Brachu, co tutaj robisz? Mówi, ty, łapie stopa. Pamiętajcie, że tutaj też są węże i też jadowite. Dobra, gadu, ale łapię stopa, bo moja okazja przejechała mi obok nosa. Załadował ziomek do baru. Z Jeremym lecimy sobie na spokojnie. Powiem wam, że mam transport dosłownie pod Chicago. Czujecie to? Bez problemu. No Jeremy mówi, ty, człowieku, jak ty chcesz ze mną jechać pod Chicago, no to nie ma najmniejszego problemu. Ja mówię, ty, w sumie spoko. W sumie to ja może się z tobą sobie zabiorę pod to Chicago. To więcej czasu w Chicago spędzę. Spędzimy w sumie w Chicago, bo na dobrą sprawę, moi drodzy, to my tam sobie, wiecie, pójdziemy na polską dzielnicę. Na znaną polską dzielnicę. Jeremy poszedł zęby myć, bo coś tam dzisiaj chyba ciężki dzień miał. No więc poczekam i zaraz kontynuujemy drogę. Zobaczcie, dużo sklepów takich jak u nas. TK Maxx, no to chyba amerykański. Aldi niemiecki. W sumie co tutaj Aldi robi? Starbucks amerykański. Sephora, ciężko powiedzieć. Best Buy, nie mam pojęcia. Chyba też amerykański. No i McDonald's, ale to spróbujemy pewnie w Chicago na spokojnie. Teraz aktualnie jedziemy przez stan Indiana, a następnie będzie Illinois. Z Jeremym jesteśmy teraz na stacji w drodze. Zobaczcie, kilka desek, 7 dolców, 28 zł za kilka desek. To mój kumpel, sobie Jeremy. Nie kręcę tak ogólnie wszystkiego, bo też no nie można, jakieś kawałki pizzy, nie pizzy za 2 dolce, można takie rzeczy tańsze jeść. Te hamburgery po 5 dolców są spoko, dobre są, powiem wam. Tutaj można kawkę, jakieś napoje, ej do siku. Zobaczcie jaka przestrzeń w ogóle w toalecie. No i ogólnie te toalety też są inne trochę, bo tutaj tak woda stoi, tak dużo tej wody czasami stoi. Ale te przestrzenie przez dziurę to możesz sobie oglądać, co kto robi. Śmiesznie. Ogólnie podróżowanie po Stanach, no to jest bajka. Taki camper van, taki, który się mnie rzuca w oczy, bo campervanami nie wszędzie można stawać. Ale prawda jest taka, że jak jedziesz tymi drogami głównymi, międzystanowymi, no to cały czas możesz co chwilę zjechać gdzieś i masz takie miejsce, gdzie możesz zjeść, nie wiem, czy Maka, czy Starbucks, czy jakaś stacja, która też po prostu oferuje jakieś jedzonko, jak burgery, te co widzieliście, kawę, jakieś napoje, no cuda, po prostu cuda. No i tutaj też jest znacząco taniej, na przykład w Indianie, niż było w Michigan, czy w Pensylwanii, więc no
trzeba cały czas mieć oko na paliwo. Na przykład tutaj 2,85, a wcześniej w Pensylwanii było 3,15 załóżmy. Z takich ciekawostek jeszcze, co dopiero zauważyłem, to zauważcie breakfast bowl, czyli miska jakiejś zupy, 3 dolki, jakieś hamburgery. Tutaj fajki, kamele, 7 dolców, prawie 8, to jest 26 zł. Palmale, Newporty. Ty, Newporty, co to za fajki w ogóle? 10 dolków to jest 40 zł za paczkę. To się odechciewa tam, wiecie, palić. Jak palicie, to rzućcie. Po co to? A tutaj 2 hamburgery za 5,50. Witam Państwa, Flusmore Station. To jest jakaś mała mieścinka na południe od Chicago. No tutaj dojechałem z Jeremim i stąd, moi drodzy, muszę już sobie radzić sam. Idę na pociąg, żeby się przedostać do Chicago. Percy Wagner, 1987, coś tutaj się działo. Idę kupić bilet. W prawo muszę jechać, żeby się nie pomylić. Taka maszyneria tutaj jest. Kartą można płacić, a hajsem można płacić? Nie można. Quick Buy. Tutaj pani pomogła kupić bilet, ale zobaczcie na to. Metro Tickets, card only. Metro, tutaj języki. Angielski, hiszpański, chiński. Proszę, polski. Szybki zakup i możesz kupić sobie karnet dzienny. Mój bilet kosztował tutaj na jeden przejazd, moi drodzy, 5,50, czyli jakieś ponad 20 dolców za jeden przejazd. O, tutaj sobie taki kupiłem. 3 godziny on jest ważny. No a tutaj z Państwem, Państwo mnie trochę tutaj, wiecie, kierują, żebym się nie zgubił. Zaraz jedziemy, no. Małe miasteczko. Powiem Wam, że ten mój angielski po takim czasie już tutaj w Ameryce naprawdę dobrze się ma. To jest fajne. Jeśli potrzebujesz porozmawiać, jesteśmy tutaj, wysłuchamy Cię. To jest super. Ogólnie ludzie bardzo często zamykają się w sobie, boją się otworzyć, a trzeba rozmawiać, trzeba obserwować, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, trzeba być wyczulonym, no. Mamy świat, jaki mamy. Świat, który tworzy dystans międzyludzki. Separujemy się, więc obserwujmy, czy ktoś nie potrzebuje naszej pomocy. Na przykład jak kierownik na tej stacji, żeby dojechać do Chicago. Ktoś może zapytać: kierowniku, czemu na przykład Jeremiego nie kręciłeś? Powiem Wam, że nie każdy lubi kamerę. Ale z takich ciekawostek, to wyobraźcie sobie, że na przykład duża część Polaków, muszę powiedzieć duża część Polaków, nie lubi być pokazywana tutaj. Nie wiem, z czego to się bierze. Może być kilka ogólnie wariantów. Może fakt, że są nielegalnie tutaj. Może fakt... A w sumie nie będę tego rozkładać na czynniki pierwsze. Niech każdy z Was oceni sam, dlaczego tak się dzieje i już. A ja szukam tych ludzi, którzy chcą rozmawiać i tych ludzi, którzy chcą nam pokazać swoje życie. To jest nasza kolejka. Zabierze nas do Chicago. Ale dziwny zapach. Ty, idę tam, usiądę. Ale gęsto, ty. Szeryf. Hej, szeryfie, hej, szeryfie. Trochę mi przypomina Snowpiercera. Kojarzycie taki serial? Snowpiercer? Jak nie, no to obejrzyjcie. Ziomek chodzi, bilety sprawdza. Nie ma, że wiesz, żeby przejdzie obojętnie bez twojego.
bilet trzeba mieć. Spring Museum campus will be the next stop. Please have all Hyde Park tickets out on display. Thank you. Jesteśmy już w Chicago, coraz bliżej centrum. Zobaczcie, jak się wyłania. Jacie, to jest to. Zobaczcie na to, ile ludzi wyjeżdża poza centrum z pracy. Właśnie jest tak mniej więcej 17, więc praca się skończyła i wyjeżdżają do domów, bo w centrum się nie mieszka. W sensie się mieszka, ale drogo. Witam Państwa w Millennium Center. Kurde, jaki przystanek. Moje klimaty. Trzeba spróbować. Kup jednego, weź jednego. Teraz trzeba się wydostać. Jesteśmy, moi drodzy, w samym centrum Chicago. Witam Państwa w centrum Chicago. Nie wiem, gdzie jestem, ale to jest najmniej ważne. Najbardziej ważne jest to, że Chicago, jak dobrze mniemam, to jest drugie co do wielkości miasto, miejsce na świecie, na przykład poza Warszawą, w którym żyje najwięcej Polaków. Słuchajcie, żyje tutaj z milion, może z 1 200 000 Polaków. Czujecie to? Już mi się tutaj podoba. Ciekawe, czy jakiegoś rodaka spotkam, żeby pogawędzić. Wiecie co, nie byłbym sobą, gdybym nie spróbował McDonalda w Stanach. Tutaj jak Amigos coś tam robi. Jesteśmy w mieście szych, w mieście finansów. To właśnie tutaj swoją finansową siedzibę, co tam ziomek przysnął, siedzibę mają między innymi takie firmy jak McDonald's czy Boeing, czy jakieś jeszcze inne takie potentaty amerykańskie. Powiedziałem wam, że ponad 1 milion Polaków, ale no żeby was nie zmyliło, no nie 1 milion w samym Chicago, bo Chicago jest ogólnie do życia drogie i tutaj chodziło bardziej o obrzeża, moi drodzy. To nie pozostaje mi nic innego, jak pozdrowić wszystkich Polaków mieszkających w Chicago, moi drodzy. Witam serdecznie, cieszę się, że mogę być tutaj, gdzie wy jesteście, gdzie wy żyjecie, rozwijacie się, prowadzicie biznesy, no i mam nadzieję, że spotkam kogoś z was i będę mógł z nim porozmawiać i się zgodzi na to, żeby porozmawiać. Gdzie dzisiaj będzie spane. Już tłumaczę. Ogólnie to mógłbym spać u jakiegoś Polaka, bo napisaliście tyle wiadomości, że po prostu szok, ale dzisiaj nie mam siły. Bo to też jest tak, że jak ja przychodzę do jakiegoś widza, no to ten widz jest podekscytowany, chce pogadać, ogólnie wypytać o różne rzeczy, ale dzisiaj nie mam na to siły. O, sklep. Ale nie mam dzisiaj na to siły, więc idę do hostelu. Taki jest hostel w sercu Chicago i tam się przekiwam. Niemniej jednak dzisiaj idę do McDonalda. Ja McDonalda nie jadłem, nie wiem, z 7 lat, z 8 lat, nie licząc pojedynczych frytek. Dzięki, Paweł. Jeśli ja dzisiaj nie zjem maka w Stanach, to ja go nigdy nie zjem. Tam był McDonald's, ale jak się dowiedzieli, że przyjadę, to zamknęli. Ty, co to tam? Trump jakiś budynek swój ma. Dobra, idziemy poszukać maka, żeby spróbować maka i powiedzieć wam, czy jest smaczny, nie? Po takim czasie, tam nie wiem, po 8 latach prawie. Kurczę. Obserwujcie.
Przytłacza tak duże miasto. Mocno przytłacza. Powiem wam, że duże miasta mają różne klimaty. Niemniej jednak Detroit pozamiatało. Detroit pozamiatało. Jak ktoś nie oglądał, to proszę sobie po tym odcinku później załączyć, bo naprawdę warto. A tutaj to już mnie kusi, żeby tam po tych dachach pochodzić. To też by było fajne doświadczenie. Trzeba będzie kogoś podpytać. I to, ja to rozumiem. I ziomek namawia do tego, żeby jakieś tam choroby leczyć. To się nazywa marketing, mocny marketing bezpośredni. To się nazywa patriotyzm. Jak mieszkasz w centrum Chicago, ładujesz flagę Mexico i pokazujesz, że tutaj jest silna społeczność. Patriotyzm. Bo za taki lokal w takim miejscu to trzeba naprawdę mocno posmarować. Zabulić chciałem powiedzieć. Przyznam szczerze, że chyba nie ma lepszej opcji na naukę języka angielskiego, jak właśnie popaść w Amerykę. Tutaj wymusza to na tobie, żeby rozmawiać z ludźmi. Ale powiem wam szczerze, że Amerykanie, naprawdę tacy inteligentni, jak wyłapią, że no słabiej ci idzie z angielskim, to naprawdę dostosują się do ciebie. I to jest super, bo pomagają ci ogarnąć ten angielski. Idziemy spróbować McDonalda amerykańskiego. Tutaj no, coś wybierzemy, zobaczymy co mają, bo nie jestem w temacie. Jesteśmy. Pewnie szału nie będzie, ale wiecie, spróbować trzeba. Zobaczcie jak zrobione, są podane kalorie. 1000 kalorii. A kurde, ja tak kalorie to wszystkie wiecie wydepczę. I tak wydepczę, więc na luzie. Hamburger 3 dolce, 2 dolce. Mac Chicken 2,80, coś muszę wybrać, czekajcie. Kurczę, powiem wam, że normalnie to można ten Tap location number. Co tu wpisać ty? Przecież grab a table tent and enter the code. Kurde, ty chwilę. Skąd ja mam wiedzieć jaki numer stolika? 772. Elegancko będzie jedzony. Powiem wam, że chyba jeden z fajniejszych maków w jakim byłem. Taki widok. W samym centrum. Powiem wam, że kurczę, ledwo zamówiłem. Człowiek mało biegły w tych makowych sprawach, ale spróbujemy, zobaczymy. Hamburgery. Miałem taki mit w głowie, że Amerykanie są otyli mocno, ale to coraz z każdym dniem przechodzi mi bardzo. Że niby jedzą śmieciowe jedzenie i są po prostu tacy wielcy. Są, ale nie więcej tych ludzi niż w Polsce. A zamówienie 772, pamiętajcie, ten numer jest szczęśliwym numerem. Hamburgery, no takie powiedziałbym malutkie. 5 dolców. O kurde, zaraz ja wam pokażę jak to wygląda. Amerykański dream. To jest, moi drodzy, amerykański podwójny dream. 2 plastry ogórka, trochę keczupu, komuś się chlapnęło, kawałek serka topionego i jelo. Słuchajcie, nie chcę nikogo obrażać, ale naprawdę nie znam fenomenu McDonalda. To nic specjalnego. Naprawdę nic. To mięso jest takie nijakie. Ta bułka też nie zachwyca. Sosu mało, ser jakby nie ser. Powiem wam, że to siła marketingu. Naprawdę siła marketingu, która napędza to wszystko. Bo nic innego. Na pewno nie smak i nie wartości smakowe. I walory estetyczne też. Nie wygląda. Wyłaniamy się z McDonalda. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy warto, jednoznacznie mówię, że nie warto. Nie warto, nie warto i jeszcze raz nie warto. Ktoś zapyta kierowniku, co oznacza słowo Chicago. Słowo Chicago z tłumaczenia francuskiego od Chicagua to Michigan, Illinois, język. Jakoś tak było to napisane. I tłumaczenie francuskie to mniej więcej dzika cebulka. Czyli miasto by pasowało do nas, do Polaków. Cebulka, dzika cebulka. My jesteśmy jak dzika cebulka. Populację Chicago można spokojnie
porównać do naszej Warszawy pięknej. Jednak obrzeża, w dodatku z obrzeżami, to jest po prostu mózg rozbity. Zobaczcie sobie na mapę, jak Chicago szybko wchłania te małe mieścinki. Tak się zastanawiałem przez dłuższą chwilę, czy tam jest Maryja? Czuwa nad Chicago? Nie widzę stąd, ale chyba tak. Wiecie co, zastanawiałem się, dlaczego Polacy emigrowali akurat do Stanów, akurat do Chicago. Zobaczcie na mapę, to jest taki kawał drogi. Z Nowego Jorku przyjechałem autostopem, nie pamiętam ile, z 1300, może 1400 km, może ciutkę więcej, biorąc pod uwagę, że odbijałem w niektórych miejscach. No więc czemu Polacy wybierali właśnie Stany Zjednoczone w tamtym czasie, 100 lat temu? Czemu nie były to inne kierunki, bliższe naszemu sercu, na przykład Europa? Już wam tłumaczę, w Europie dla Polaków nie działo się dobrze. Więc po pierwsze pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, podział Niemiec, Związek Radziecki, więc to wszystko wpływało na to, zabory, o proszę, więc to wszystko wpływało na to, że nam Polakom nawet do Niemiec było ciężko, do tych zachodnich Niemiec ciężko było wyjechać. Ale widoki muszę wam pokazać. Robi to wrażenie, zwłaszcza te schody przeciwpożarowe. Ja tam może powinienem się zapakować? Nieźle, no. Jak ktoś klucza zapomniał, to sobie spokojnie może wejść. No więc reasumując wywód na temat, dlaczego wybierano bardziej Stany, no więc nam Polakom łatwiej było pracować, przemieścić się do Ameryki, być tutaj, niżeli na przykład pojechać do Belgii czy zostać w Niemczech na robocie. I też fakt, jak nas postrzegano w tej Europie Zachodniej. Nie było to takie, wiecie, witamy Polacy, zapraszamy was do nas. Tutaj w Stanach gospodarka wystrzeliła i potrzebowała rąk do pracy, fizycznej pracy zwłaszcza, a Polacy, kiedy tutaj przyjeżdżali i mali się tej, powiedzmy, no, najniższej roboty, takiej ciężkiej roboty, a my jesteśmy hard workers, umiemy pracować ciężko, i w momencie, kiedy pracowaliśmy ciężko, jeszcze dostawaliśmy ogromne pieniądze na tamten czas. Niekiedy 2 razy, przepraszam, jakie 2 razy, niekiedy po prostu krocie więcej niż w Polsce. To kto by nie chciał? Kumple sobie jarańsko urządzają. A dziś w Chicago, no Polaków już coraz można powiedzieć mniej, ze względu na to, że nacje takie jak na przykład Tynosi, no wyprzedzają nas w ilości bycia tą mniejszością narodową tutaj. Ja ogólnie na nocleg idę, tutaj mam gdzieś swój hostel, ale z tymi ziomkami po lewej nie będę kimać. Moja miejscówka gdzieś powinna tutaj być. Jak nie, to tutaj widzę, że mam miejscówkę wolną. Tutaj po lewej. Albo tutaj bardziej za winklem. Można w zęba dostać. Kim mam dzisiaj tutaj? Hi, Chicago Hostel. Ale głośno, Paweł, co ty świrujesz, gościu? Ale słońce, powiem wam, że to jest idealny czas na to, żeby zakończyć odcinek. Zachód słońca w Chicago. Kierownik Chicago kłania się niziutko, pozdrawiam raz jeszcze Polonię z całych Stanów Zjednoczonych, bo piszecie do mnie z różnych części. Paweł, nie świruj, czego tak piszczysz? Polecieli. Słuchajcie, bardzo dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Serdecznie pozdrawiam z Chicago. Idę się zameldować, ogarnąć trochę, zorganizować plan i co, żeby można było... Ty mnie nie przejedź tutaj. Kurde, już bym nie przejechał. Świry, co? Żeby zorganizować się tutaj,
bo będę tutaj kilka dni i chciałbym naprawdę dotknąć tej Polonii, tej największej Polonii w Stanach i pokazać wam ją przez pryzmat historii ludzi. Będę polować na naszych Polaków. Źle to brzmi, ale to tak będzie. Będę wchodzić, pukać drzwiami, oknami, tak żeby wam tę historię po prostu pokazać. No, więc słuchajcie, zabieram się do tego hostelu. Trzymajcie się. Kciuki trzymajcie, żeby wszystko było dobrze. I co? I do usłyszenia. Łapka, komentarz i poczta sandałowa będzie zawsze spoko. Bo to zawsze wspiera i zawsze motywuje do dalszego działania. A odcinków ze Stanów trochę jest, więc trzeba było się namęczyć. Ale jadę tymi samochodami. W rodzinie to po 5 samochodów. Ameryki się zachciało. Maszyny takie duże. Bloki takie duże. Gdzie ja jestem? Tutaj jest wszystko największe. Największe buildingi. I ten tempo nasze, najszybsze, najlepsze. Tu w Ameryce wszystko najlepsze, największe. Przepraszam uprzejmie, a w Krużewnikach był? Why can't